Tu 41. Sierżancie Malinowski. Odbiór. Malinowski. Roczniku Dobrzański. Odbiór. Henryk. Ciekawe, czy usłyszymy od mojego brata cokolwiek innego niż odwalcie całą brudną robotę za nas. 41 melduje się. Odbiór. Słyszę was głośno i wyraźnie. Sierżancie Malinowski, sprawa wygląda następująco. Udajecie się migiem do starego wojskowego magazynu przy ulicy Tyrmanda 57. Doszło tam do ataku z pojmaniem zakładników. Podejrzani to prawdopodobnie członkowie jakiegoś gangu. Na miejscu będzie na was czekać sierżant Dycz i udzieli wam kilku istotnych informacji o przechowywanych tam materiałach. Powodzenia, panowie. Bez odbioru. Astrogatorze Horpach, nasza baza na Regis 3 została zajęta przez grupę niebezpiecznych kosmitów. Ruszajcie im na pomoc! O co wam chodzi z tymi nawiązaniami do science fiction, co? Poruczniku Dobrzański. Ale to nasze dobro narodowe. Cały oddział 41 się w tym zaczytuje. Na szczęście jest jeszcze paru porządnych gliniarzy, którzy dalej czytają kryminały. Dobra, a po ludzku? Budynek zajęło 3 ludzi, więc reszta gangu prawdopodobnie zwiała. Nie wiemy, czy ktoś pilnuje wejścia, więc sugerowałabym dostanie się tam przez rozbite okno z boku budynku. Są uzbrojeni w broń krótką, a zakładnicy przetrzymywani są w hali głównej. To 2 naukowców, którzy zajmowali się oczyszczaniem tej placówki przed przenosinami. A o co chodzi z tą podejrzaną substancją? To sprężony w butlach gaz, który po uwolnieniu błyskawicznie łączy się z wodą, tworząc prawdopodobnie zabójczo trującą mieszankę. No to faktycznie kosmicznie się zrobiło. A to do czego ci potrzebne? To super tajna broń na kosmitów. Powodzenia. Spokojnie, nie jesteśmy wrogo nastawioną cywilizacją. Przyszliśmy ponegocjować. Co ty pierdolisz, Glino? Zresztą, nieważne. I tak nie będziemy negocjować. Warunki są takie. Wypuszczacie nas wolno, a my nie odjebiemy żadnego z waszych bezcennych jajogłowych. Trochę to dziwne. Nie uważasz, Szczepan? Macie może ognia, chłopaki? Przemyślałbym parę spraw. Dzięki. Muszę przyznać, ser, po co napadać na magazyn wojskowy, nic z niego nie zabrać, zagrażać życiu swojemu i zakładników, a potem po prostu z niego odejść? Dobra, szeryfie, męska decyzja! Wracam. Dobra robota. Musi mi pan chyba przyznać, że przydała nam się dzisiaj fantastyka naukowa. Z bólem serca, ale zapisz to tak. Milicja zwycięża w starciu z obcą cywilizacją. Dobrze, ale potrzebny będzie jeszcze chwytliwy kryptonim dla tej sprawy. Moja propozycja to niezwyciężony. Niech ci będzie.
Nieźle, szeryfie. W ogóle dobra robota ze strony całej waszej trójki. I co? Jak ci się współpracuje z młodym? Ze Szczepanem? Dobrze, chłopak jest trochę nieokrzesany, brak mi pewności siebie, ale nauczy się. Trochę bardziej mnie zastanawia, dlaczego ktoś interesuje się tym pieprzonym magazynem. Gangi wzbogacają się na wojnach. To może być próba wyłudzenia okupu od państwa. Albo ktoś to zrobił specjalnie w celu destabilizacji naszego kraju od wewnątrz. Wiecie, mamy takie czasy, jest wojna. Dlatego muszę ci coś powiedzieć. Co, wysyłają cię do woja? Sukinsyn. Sam się zgłosiłem. Dostanę jakiś mały oddział pewnie pod dowództwo. Nasz kraj przechodzi teraz do ofensywy, więc powinno być dobrze. Spokojnie, wrócę. I co, ty mu na to pozwalasz? Już o tym rozmawialiśmy. Myślę, że każdy z nas wstępując do MOP-u ma na uwadze walkę o ojczyznę w razie takiej potrzeby. Jerzy chce wykorzystać swoje zdolności dowódcze na froncie, a ja go wspieram w tej decyzji. A ty, szeryfie, masz się pod moją nieobecność opiekować całym 41, jak i moją żoną. To rozkaz żołnierzu. Co? Wiesz, że coś się czuwa. Boże, muszę coś wyznać. Nie wiem nawet jak zacząć. Ja zrobiłem coś strasznego. Znowu zostałeś. Kiedy ty się w końcu ogarniesz? Mamy sprawę do rozwiązania. Daj mi chwilę, co? Wiesz, tu jest godzina? Ludzie na nas czekają na dole. Już na dole za 5 minut. Pospiesz się. Ja tego nie zrobiłem! Dzień dobry. Dzień dobry. Uduszenie. Możliwe. Na to wygląda. O, zobacz na nadgarstek. Ktoś ją szarpał. I stąd te siniaki. Ta lampa też się sama nie rozbiła. Ale te posiniaczone nadgarstki, szyja są za mocne. Ktoś musiałby zgnieść jej szyję, żeby to tak wyglądało. No może. Czy oprócz pana ktoś był wtedy w mieszkaniu? W mieszkaniu byłem tylko ja, no i ta kanalia. Nikogo więcej nie było. Nic dziwnego, skoro jak zwykle byłeś pijany. Zamknij się, gówniarzu! Kto znalazł ciało? On mnie obudził rano. Zawołałem Basię, nic nie odpowiadała. Weszliśmy do pokoju. No i tak leżała.
Złapałem go, no i zadzwoniłem po policję, tak? Rozumiem. Czyli co? Pokłóciliście się o pieniądze, szarpnąłeś ją, ona nie chciała cię słuchać, wkurzyłeś się i ją zabiłeś, tak? Nic nie zrobiłem. Mieliśmy uciec razem za te pieniądze, ale ona nie chciała. Dobra, przyznaj się, to może będziemy w stanie ci pomóc. Ja tego nie zrobiłem. Co myślisz, Michał? Nie wiem, coś mi to nie gra. Dlaczego po prostu nie uciekł z tymi pieniędzmi, skoro miało chodzić o nie? Słuchaj, no to może się po prostu nie pokłócili o pieniądze, tylko zabiłem w emocjach i tyle. No, przecież widziałem milion takich spraw. Ty to wywnioskowałeś po tych kilku marnych dowodach? Czy ty musisz wszystko robić tak na odpierdol? Słuchaj, szczeniaku, jak chcesz się w to bawić, to się baw. Zamykam ci tę sprawę i piszę raport. Na razie. Do widzenia. Do widzenia. Przychodzisz do mnie po latach, wypominać mi błędy z mojej pracy? Może sam tam wróć, co? Zamiast udawać wielkiego kapłana. Poznajesz to? W tym tygodniu skażą niewinnego człowieka na karę śmierci, a ty nie możesz raz schować swojej dumy do kieszeni. Weź się w garść. Wiesz, że nie mogę ci wiele powiedzieć, ale musisz mi zaufać. Tak jak kiedyś. Wiesz, myślałem nawet ostatnio o tych listach, które znaleźliśmy u tej dziewczyny. Ale no... Wiesz, gdzie są klucze? Zamknij mieszkania, widzimy się później. Henryk! Jeżeli ktoś ma oczyścić tego człowieka z zarzutów, to ty. Z Bogiem. Jeszcze raz przyjdziesz tutaj nie do pracy, możesz tutaj nie wracać, rozumiesz? Hej, hej, hej! To mój znajomy, ogarnę go. Dobra. Chodź. Chodź, Znalazłem sytuację, to tym razem cię odpuszczę. chodź. Teraz won mi z oczu. Co chcesz ode mnie? Siadaj. Czego chcesz? Nie byłeś dobrym ojcem, co? Gdy moja żona jeszcze z nami była, często się kłóciliśmy, to prawda. Basia jako jedyna potrafiła mnie uciszyć. Ale gdy żona odeszła, Basia tak bardzo się w nią wdała. I dlatego zacząłeś ją bić? Gdy dowiedziałem się, że chce ode mnie uciec, próbowałem nad sobą panować. Ale z czasem już nie potrafiłem. Czyli wiedziałeś, że chciała uciec? Mógłbyś mi powiedzieć to od początku. A jakie to ma teraz kurwa znaczenie? Słyszałem, jak rozmawiała o tym ze swoją przyjaciółką. Jak się nazywała ta dziewczyna? Kurwa, nie mam pojęcia. Ale była niska, miała czarne włosy, czarne oczy. Dobra. Po co ci to wiedzieć? Hej, wracaj tutaj! Droga rodzino, drodzy przyjaciele, zebraliśmy się tutaj dzisiaj, żeby pożegnać Barbarę, ukochaną córkę, wnuczkę, przyjaciółkę wielu z nas. Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach,
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach, przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. Dzięki. Dobrze ją znałeś? Niezbyt. Znam jej ojca. Straszna kanalia. Ale jej mi strasznie szkoda. Wiem, że miała ciężko. A ty? Skąd ją znasz? Basia? Była moją przyjaciółką. Znałam ją od dzieciństwa. Chciała uciec od ojca z tym swoim chłopakiem. Była dość zdesperowana, więc załatwiłam jej robotę w dyskotece. Dlatego nie chcesz tam podejść? Nie chcę o niej mówić źle. Zwłaszcza teraz, gdy jej chłopak został oskarżony. Ale to nie mógł być on. Słuchaj, policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, ale... No, utknęliśmy w martwym punkcie. Jeżeli chcesz mu pomóc, to musisz mi coś dać. To nie jest zwykły klub. Możesz porozmawiać z DJ-em. Może załatwić ci towarzystwo na noc. Ja już tam nie pracuję. To okropne miejsce. Nie wiem, co działo się z Basią po tym, jak odeszłam. Ale może któraś z dziewczyn coś słyszała. Dziękuję ci bardzo. Takie rzeczy nie powinny się dziać. Wiem, że jest ci teraz ciężko, ale przynajmniej mam jakiś trop. Robimy to dla niej i dla niego. Trzymaj się. Dzięki. Ty też. Ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, w szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie. Lecz w gruncie rzeczy sprzedaję kit. Więc gaz do dechy i wypuszczam czat. Wódkę. Aparatury, co ma 1000 wat. Pulsują światła, pulsuje krew. A ja po prostu robię głębszy wdech. I gaz do dechy i wypuszczam czat. Aparatury, co ma 1000 wat. Widziałem, jak mnie dzisiaj obserwowałeś. Masz pieniądze? Mam. Chciałem się z kimś zobaczyć. Nie musisz mi tłumaczyć. Każdy tu przychodzi po to samo. Zapłać mi z góry, ja przyprowadzę ci tu jedną z moich dziewczyn. Starczy? Tak. To dobrze. Co taki dżentelmen jak pan robi w tym miejscu? Czego chcesz? Siadaj. Szukam dziewczyny.
pracowała tutaj. Skoro już tu nie pracuję, to masz szczęście. Nic innego nie mam panu do powiedzenia. Chodzi o Barbarę. Nie żyje i chciałbym wiedzieć, kto ją zamordował. Barbara była niedoświadczona, ale też niesamowicie piękna. Jeden klient chciał mieć ją na wyłączność. Zaoferował jej, że ją stąd wyciągnie i dość potężną sumę pieniędzy. Chyba mieli jakiś grubszy romans. I co? Wasz szef nie mógł przeżyć straty takiej lali? Nie, Basia była kapryśna. Nie podobało się to ani szefowi, ani większości klientów. To o co chodzi w tej sprawie? Nie mam pojęcia. Od kiedy opuściła to miejsce, nie kontaktowała się ani ze mną, ani z innymi dziewczynami. Nigdy nie czuła się częścią tego. Nie przepadałaś za nią, prawda? Od kiedy dowiedziałam się, że umarła, naprzemiennie tylko opakuję ją i wyklinam. Myślę, że chciała oszukać tego klienta. Po prostu zadarła z niewłaściwymi ludźmi. Powinnaś od razu złożyć zeznania. Nie wiem, kim jest ten mężczyzna. Poza tym moje zeznania nie przywróciłyby jej życia. Ale może uchroniłyby kogoś od stryczka. Tutaj kontakty z takimi ludźmi jak pan nie są mile widziane. Wszyscy próbujemy to po prostu przeżyć. Nie wie pan, jak to jest. Wiesz, może rzeczywiście nie wiem, jak to jest. Dam ci namiar. Adres pewnego człowieka, który pomaga takim ludziom jak ty. Trzymaj. I to też ci się przyda. Żebyś poćwiczył trochę, co? Będzie trzeba. To zapraszam jutro, Piekarska 21. A, i patrz na to. Co to jest? Nie mam pojęcia. To nie ja z naszej dwójki jestem detektywem. Wypadło jednemu z tych kolesi z kieszeni. Dobra, dam jutro to Michałowi do zbadania w laboratorium. Słuchaj. Dzięki. Dobra, podziękujesz jutro. Z Bogiem. Na razie. Co zrobisz, jak to wszystko się skończy? Wrócę do domu. Zostawiłem tam rodzinę. Mam żonę i brata. A ty? Masz kogoś bliskiego? Może jakąś dziewczynę? Ja nigdy nie miałem szczęścia do kobiet. Jak wyjdę z tego cały, to zostanę księdzem i podziękuję Bogu za to, że przeżyłem.
A pan może ognia? Dziwne. Oprócz papierachów nie czuć od ciebie standardowego odoru wody. Jestem pod wrażeniem. Dziwne. Sierżant Kaczmarski postanowił nagiąć zasady. Jestem pod wrażeniem. Nie naginam żadnych zasad. Teoretycznie nadal jesteś przy tej sprawie. To, że nie było cię na komendzie od 3 dni, to zupełnie inna kwestia. Dziwię się, że przełożeni jeszcze cię nie wyrzucili. Ale chyba mają za dużo roboty. Dobra. Masz coś dla mnie? Niezbyt wiele. Chłopak ma przesrane, to wiadomo. Sędziowie uparli się na egzekucję, nie wiadomo z jakiego powodu. Cała sprawa została mocno przyspieszona. Tak jakby ktoś chciał, żeby jak najszybciej ją zakończyć. W dodatku nie wykonano nawet sekcji zwłok. Cholerni gliniarze. Nie wszyscy tacy są. Kiedyś się tym zajmiemy. Teraz trzeba uratować tego biedaka. My? Myślałem, że nie lubisz łamać zasad. Bo nie lubię. Jednak nie mam nic przeciwko lekkiemu ich nagięciu, kiedy mam wystarczające dowody. To patrz. Co to jest? Skąd to masz? Podczas dochodzenia takich 2 łebków chciało mnie uciszyć, ale znaleźliśmy to przy jednym z nich. My? My. Ja i mój brat. To mnie namówił, żeby znowu ruszyć z tą sprawą. A to ciekawe, że słynni bracia Dobrzańscy znowu współpracują. Twój brat był powodem, dla którego wstąpiłem do MOP-u. Znam kogoś, kto powinien zidentyfikować tą fiolkę. Szkoda, że nie ma z nami Marleny. Wiem. Wszystkim w 41 jej brakuje. Ale musimy jakoś sobie poradzić. Spróbuję dowiedzieć się więcej. Dzięki, stary. A, jeszcze jedno. Weź to zdjęcie, które zrobiłem podczas oględzin. Może ci się przydać. Powodzenia. Pamiętaj, łokieć zawsze przy ciele, ręce wracają do gardy. Cios, powrót. Dobrze, dobra robota. Kończymy na dziś. Zmykaj. Kto by się spodziewał, że ksiądz, weteran wojny, będzie jeszcze prowadził klub bokserski. Słuchaj, nawet ja się tego nie spodziewałem. Poza tym, to nie tak, że to jest mój klub, tylko prowadzę tu po prostu zajęcia co tydzień dla młodych. Im pozwala to wyładować agresję, a mi zapomnieć o całej tej melancholii. No i wiesz, mogę im pokazać parę fajnych sztuczek. Swoją drogą, wiesz, że ten chłopak Jan był tutaj parę razy? Znałeś go? Słabo, ale wiem, że on i ta jego dziewczyna mieli serio ciężkie życie. Oboje byli w typie takich, wiesz, emocjonalnych, trochę poetów, no i wdali się w takie spirytualne gówno, ale młody usłyszał o tych zajęciach tutaj, no przyszedł w sumie z kolegami ze mnie się pośmiać, nie? Ale potem przyszedł kolejny raz, no i pogadaliśmy trochę o życiu. Po jego głosie było słychać, że on serio kocha tą swoją dziewczynę. No i wiesz, nie mogłem w to uwierzyć, że on to zrobił. Mi się ta sprawa od początku kleiła. No ale nie myślałem wtedy za trzeźwo. No to słuchaj, trochę adrenalinki, prawy sierpowy w czaszkę, cię otrzeźwię. Chodź. Jasne. Dawno tego nie robiłem. Co, liniarze nie chcą się bić? Bo się stał nagle domeną księży, czy co? Po prostu nie miałem siły. Dobra, to pokaż mi, czy ty w ogóle jeszcze coś pamiętasz.
Jak ty tak do wszystkiego podchodzisz, jak do boksu, to się nie dziwię, że jesteś w takim stanie. Więcej werwy, człowieku. Aha. Zero pracy nóg, a do tego ruszasz się jak żelbetonowy kloc. Ale nie to jest najgorsze, człowieku. Najgorszy jest twój brak przekonania. Rusz się! Łatwo ci mówić, wiesz? Przychodzisz do swojego brata po 5 latach. Nie było cię nawet wtedy, kiedy ona umierała. Prawisz mi morały i walisz mi cytatami z Biblii. Nie znasz nawet swojego brata! To prawda. Gówno wiem o tym, jak się teraz czujesz. Nie wiem, jakbym się czuł na twoim miejscu, jakbym ją widział w takim stanie. Nie było mnie ani przy mojej żonie umierającej, ani przy bracie, który się pogrążał w żałobie. I wiesz, co dostałem w zamian? Słucham. Codzienne koszmary, setki nieprzespanych nocy na terytorium wroga, śmierć moich towarzyszy, głód, brud i bezsensowną przemoc. Nie byłem na wakacjach, bracie. Nie mówię, że miałem gorzej od ciebie. Tylko Bóg może to ocenić. Ale nie możesz, naprawdę nie możesz wywyższać swojego cierpienia ponad cierpienie innych. Są ludzie, którzy przeżyli więcej niż ty i ja razem wzięci. Jak ty z tym żyjesz, co? Przyjdźcie do mnie, wszyscy, którzy męczeni. Nie wkurwiaj mnie już! Sorry, ale przegiąłeś już trochę z tymi tekstami. Co cię tak bawi? Chociaż z tą obitą mordą wyglądasz jeszcze bardziej groteskowo niż zawsze. Moja obita morda to jest naprawdę mała cena za to, co mi się udało dzisiaj uzyskać. Co ci się udało uzyskać? Twoje przekonanie. Wstawaj. I wtedy on wychodzi i mówi: przybysze z kosmosu, nigdy nie zdobędziecie naszej planety. Chyba nigdy się tak nie uśmiałem, celując do kogoś z broni. No, będzie nam ich brakować. Wszystkich. Ale robimy to dla nich. Ciekawe, co by powiedzieli, jakby zobaczyli, jak nam idzie. No co, Marlena by pewnie powiedziała coś w stylu: z naukowego punktu widzenia to... Chwila. Skąd to jest? Michał zrobił na oględzinach. Skubaniec. Czy tobie do reszty już woda i szlugi mózg przeżarły? Nie widzisz tych śladów? Czy ty naprawdę nic nie pamiętasz? Czekaj. Nie dość, że alkoholik, to jeszcze cierpi na amnezję. To drugie pewnie wynika z tego pierwszego. Pracowałeś kiedyś nad jedną taką sprawą. Mhm, wiem. To ta sama substancja? Powodna. Ktoś zmienił lekko jej działanie. Sprawił, że jest bardziej dyskretna. Ci kolesie, którzy próbowali cię sprzątnąć, od lat próbujemy ich dopaść. Trzymają ręce na handlu narkotykami w całym mieście. Ale to jest dopiero coś nowego. Mhm. A mam jakieś poszlaki? Cokolwiek? Udało mi się uruchomić parę kontaktów. Wszystkich ich nie złapiesz,
ale udało mi się prawdopodobnie ustalić, gdzie produkują tę substancję. No mów gdzie. Mamy coś? Tak, jadę tam teraz. Bracka 7. Nie przyda ci się pomoc? A co, chcesz uczyć kazanie? Dobra, widzimy się na miejscu. Widzimy się. Z Bogiem. Niech Cię Pan Bóg błogosławi i strzeże. Niech rozpromieni oblicze swe nad Tobą i niech Cię obdarzy łaską. Niech Pan skieruje oblicze swe ku Tobie i niech Cię obdarzy pokojem. Tak będą wzywać imienia mego, a ja będę im błogosławił. Gotowy? Niczym stary rewolwerowiec, szykujący się na ostatni pojedynek. Jak za starych dobrych czasów, co? Słuchaj, trochę ich tam jest. Nawet jest dwóch. Będzie ciężko. Niekoniecznie. Jutro ogłoszenie wyroku. Jesteś pewien, że to tutaj? Co ty tu robisz? Nie zapraszałem cię tu. Ty nie, ale on to zrobił. Słuchaj, nie chcę mieć na sumieniu kolejnego policjanta. Zmykaj do domu, dzieciaku. Wolisz mieć na sumieniu własnego brata? Zrozum wreszcie, że pracuję w tej zasranej organizacji nie dlatego, że muszę, tylko dlatego, że chcę. A jeśli mam ryzykować życiem, to u boku policjanta, który wreszcie zachowuje się tak, jak opowiadali mi ludzie przed wstąpieniem do MOP-u. No dobra, kowboju. No to też będziesz w gazetach. Mam nadzieję, że on będzie napiszą gazetę. Przecież to byłby skandal. Słuchaj, specjalnie wyślę list do czasopisma i podeślę im nagłówek. Ksiądz masakruje gang narkotykowy. Brutalnie. I sobie to oprawię. Dobra. Musimy znaleźć tam coś na tego typa. Albo chociaż coś, co uniewinni tego dzieciaka. Dobra. Pojedziemy. Pojedziemy. Henryk! Hej, Jerzy! Nic ci nie będzie, ale... Dobra. Najgorzej. Dobra, słuchaj człowieku. Dziś służyłem na wojnie. Ale nigdy nie dostałem. Dobra, Michał, wezwij pomoc i kogoś, żeby to ogarnął. Zaraz coś będzie, trzymaj się, spokojnie. Dobra, spokojnie. No proszę. Chyba coś mamy. Co to jest? Opis skutków stosowanej substancji pasuje do tego, co znaleźliśmy na ciele. Na tym trupie, w tym mieszkaniu. No dobra, ale kto za tym stoi? Przecież to zwykły gang narkotykowy. Nie robiliby tego dla siebie, nie wydaje mi się.
Zobacz tutaj. Czytaj. Korespondencja z obcym wywiadem? O co tu chodzi? Bingo. Bingo. Bankier Witkowski. Pamiętasz go? Mówiłem ci o nim. To on był ich łącznikiem. To za tym wszystkim stoi. Michał, jedź go aresztować. Aresztuj go z kurwiela, ja jego aresztował. Sprzeciw. Proszę podejść bliżej. Panie funkcjonariuszu, co pana tutaj sprowadza? Niedawno miało miejsce zabójstwo młodej dziewczyny. Przyszedłem aresztować sprawcę. Myślałem, że śledztwo już jest zakończone i dowody jednoznacznie wskazywały tego chłopaka. Czyli co? Dariusz, ojciec alkoholik, dopuścił się najgorszego. W zasadzie to jestem w stanie stwierdzić, że nawet najgorszy pijak ma mniej na sumieniu niż najlepszy bankier. Ty to zrobiłeś. Trafił mi się skrupulatny gliniarz. I tak go nie uratujecie. Porucznik Dobrzański właśnie przekonuje sąd do jego niewinności. Co niby powiecie? Nie macie żadnych dowodów. Wysoki sądzie, mam niezbite dowody na niewinność tego człowieka. To proste, powie jak było. Poznałeś Barbarę w tym klubie, który kontrolują twoi ludzie. Była zdesperowana, spodobała ci się. Dość łatwo wpadła z tobą w romans, a ty zatrudniłeś ją u siebie w biurze. Dobrze, a co było dalej? A potem... Dziewczyna jednak cię wykiwała. Kradzież tych pieniędzy jakoś byś przebolał. Ale wiedziałeś, że przy tym znalazła coś, czego nie powinna. To właśnie te dokumenty, które nie figurowały w archiwach, przykuły jej uwagę. Były dowodem na to, że gang współpracuje z obcym wywiadem i używa banku do prania brudnych pieniędzy. Barbara zbytnio się tym nie przejęła, ale ty nie mogłeś zostawić jej przy życiu. Wysoki sądzie, te kartki papieru zostały nasączone tą trucizną. Pozwoliłeś zabrać jej pieniądze, wiedząc, że ucieknie ona z chłopakiem. I najpewniej wina spadnie na niego. Trucizna zrobiła swoje i upozorowała uduszenie. Wysoki sądzie, ta substancja... Zostawiła jednak pewien znak charakterystyczny. Łatwy do przeoczenia bez dokładnej sekcji zwłok. W zasadzie to trochę ci współczuję, bo wpadłeś przez przypadek. Gdyby poirytowany Glina nie zrobił tego zdjęcia zwłok, które później rozpoznał pewien ksiądz, który kiedyś pracował nad podobną sprawą, mogłoby ci to ujść na sucho. Swoją drogą ta wojna skończyła się już dawno temu. Tak dawno, że nie wiedzieliśmy, że cokolwiek z tamtej strony dalej zagraża naszemu państwu. Ale się myliłem. Struktury MOP-u nie sięgają wszędzie. Dobrze, Kaczmarski. W takim razie oddaję się w ręce prawa. W tej chwili sierżant Kaczmarski Dobrze. Składam wniosek o odroczenie sprawy, zamykam posiedzenie sądu. Jak ręka? Bo nie widziałem gorszych rzeczy. Będzie dobrze. I co? Wychodzi na to, że starego psa da się jednak nauczyć nowych sztuczek? Chłopie, mówiłem ci zawsze, że jesteś dla siebie zbyt surowy. Dzięki. Po pierwsze, to nie jesteś znowu taki stary. Po drugie, nie jesteś już psem. A po trzecie, nie dasz jeszcze wszystkich sztuczek. Niby jakich sztuczek?
takich. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day it's fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmule gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem, lansuję hity. Lecz skąd je brać, powiedzcie mi. Czasem na giełdzie coś mi podejdzie. Lecz w gruncie rzeczy sprzedaję kit. Więc gaz do dechy i wypuszczam czad z aparatury, co ma 1000 wat. Pulsują światła, pulsuje krew, a ja po prostu robię głębszy wdech i gaz do dechy i wypuszczam czad z aparatury.